Witam serdecznie. Znajdujemy się w Gdyni Orłowie na ulicy Orłowskiej. Idziemy w stronę morza. Zanim tam dojdziemy, trzeba zwrócić uwagę na budynek z prawej strony, który obecnie jest ruiną i przypuszczam, że wielu turystów nie znających jego historii mija go bez zwrócenia na niego uwagi. A ta ruina to dawny klub Maxim, słynny w latach 70. i 80. ubiegłego wieku klub nocny. Jeden z najbardziej ekskluzywnych lokali z czasów PRL. Był to luksusowy lokal o powierzchni 740 m2. Wewnątrz znajdowały się dzieła sztuki, stylowe meble, scena, kilka barów. Przez przeszkloną ścianę widać było morze i orłowskie molo. W jednej z sal rosło drzewo, którego korona wystawała ponad dach. Goście w tym lokalu zajadali się kawiorem, popijali szampana i bawili się w rytm przebojów Bon M. Śmietanka towarzyska nie tylko Trójmiasta, lecz całego kraju płaciła za te luksusy bajońskie wręcz sumy. Nie wspominając już bardziej wyszukanych alkoholi, zwykły drink kosztował tyle, co całomiesięczna przeciętna pensja. Na zabawę stać było tylko elitę, najlepszych aktorów, reżyserów, piosenkarzy. Tutaj bawili się najbogatsi i najważniejsi. Tutaj nakręcono filmy m.in. Smażalnią Story, 40-latka, a Lady Punk napisało o Maksimie piosenkę Tańcz głupia tańcz. Właścicielem klubu był mężczyzna zwany w Trójmieście mecenasem. To doktor nauk humanistycznych. Postać barwna i tajemnicza. Już u zmierzchu Maksima w latach 90. ubiegłego wieku notowany był na 35. miejscu w rankingu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost. Inną znaną postacią wywodzącą się z Maksima jest gangster Nikoś, który początkowo był bramkarzem, ale szybko zaczął zajmować się innymi intratnymi interesami, stając się później niekwestionowanym herszczem trójmiejskiego półświadka. Klub Maxim ostatecznie zakończył swoją działalność w 2004 roku. Tymczasem weszliśmy już na molo. Ma ono obecnie długość 180 metrów, jednak w przeszłości było znacznie dłuższe. Zaraz po wybudowaniu w 1934 roku miało ono 430 metrów długości i było przystosowane do cumowania statków Białej Floty. Jednak zimą 1949 roku duży sztorm zdewastował ponad połowę konstrukcji mola. W 1953 roku odbudowano i odnowiono tylko ocalałą część o długości 180 metrów, którą widać do dzisiaj. Na przełomie lat 2006 i 2007 wykonano kompleksowe prace remontowe, wykonano nową konstrukcję mola, a drewniane pale zostały wzmocnione stalowymi obręczami. Dochodzimy do rzeźby przedstawiającej Antoniego Suchanka, siedzącego na ławce i malującego obraz. Był to malarz, marynista. Po II wojnie światowej zamieszkał w Gdyni Orłowie. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym w Trójmieście. Tworzył kronikę ilustrującą podnoszenie się z ruin zniszczonego portu w cyklu Stocznia buduje. Malował ilustracje do wielu czasopism ukazujących się na wybrzeżu. Dochodzimy do domku o nazwie Domek Żeromskiego. Faktycznie w maju 1920 roku Żeromski przyjechał tu po raz pierwszy z żoną Anną i córką Moniką. Domek jest niewielki i murowany. Wchodzi się do niego po kilku schodkach przez drewniany ganeczek. W tym domku Żeromski spędził rodzinne wakacje do września 1920 roku. W 1924 roku na skraju lasu, kilkadziesiąt metrów od morza i mola w Orłowie, usytuowany został monument Chrystusa Króla. Jeszcze około 2010 roku na brzegu niedaleko klifu znajdowały się tylko resztki postumentu zniszczonego w czasie II wojny światowej.
Obecnie w tym miejscu znajduje się replika figury Chrystusa, błogosławieństwo morza. Dochodzimy do klifu w Orłowie. Warto podejść do niego blisko i zrobić zdjęcia, a po oględzinach wrócić i odnaleźć drewniane schody, którymi wejdziemy na górę. Zabronione jest chodzenie bezpośrednio po klifie, jest to zresztą bardzo niebezpieczne. Idąc żółtym szlakiem na górze klifu, w pewnym momencie dojdziemy do bunkrów, które są pozostałością po istniejącej w tym miejscu jednostce wojskowej.